Historia tego filmu jest taka. Przyjechałam do Wietnamu. Znalazłam kawiarnię, w której na migi zamówiłam kawę. Po pierwszym łyku wpisałam w Google, dlaczego kawa w Wietnamie smakuje tak inaczej. I od razu pomyślałam, że mam temat. W wielkim skrócie. Kawowców są setki, ale w świecie kawy są tylko dwaj duzi gracze. Arabika i Robusta. Arabika uznawana jest przez baristów za tę lepszą kawę. Bogatą w smaki, nuty słodkie, kwiatowe, cytrusowe. Produkowana jest przede wszystkim w Brazylii, Kolumbii i Etiopii. Robusta to ta gorsza kawa. Gorzka, orzechowa, mocna. Robustę wykorzystuje się albo do tego, żeby obniżyć cenę mieszanek z arabiką, albo do produkcji kawy w proszku. Jej największym eksporterem jest Wietnam. Być może wszyscy bariści tego świata mnie teraz wyśmieją, ale ja wolę smak robusty. Bardzo szczerze to mówię. Ale od początku, kiedy myślisz Azja, to raczej do głowy przychodzi ci herbata? Skąd kawa w Wietnamie w ogóle się wzięła? Kojarzycie Indochiny francuskie. W XIX i XX wieku terytorium dzisiejszego Wietnamu kontrolowali francuscy kolonizatorzy, którzy robili sporo, żeby poczuć się tu jak w domu. Ślad po ich obecności można zauważyć do dzisiaj w architekturze czy kuchni. To za sprawą Francuzów do Wietnamu zawitała też kawa, z tym, że Wietnamczycy nie byli zainteresowani ani French pressami, ani café crème. Zrobili z kawy coś swojego i wykształcili wokół niej bardzo bogatą kulturę. W dosłownie każdym miejscu w Wietnamie i w dużych miastach i w maleńkich wsiach działają kafejki, w których przez cały dzień na małych taborecikach przesiadują ludzie, którzy sączą kawę. I kawę parzy się tutaj na kilka sposobów. Przede wszystkim kawa czarna, mocna, gęsta, często podawana na lodzie. Zaraz po niej kawa ze skondensowanym mlekiem. Okropnie słodka, bardziej przypomina deser niż napój. Jeśli zapuścisz się trochę dalej, znajdziesz też miejsca, które serwują kawę w trochę bardziej zaskakujący sposób. Na przykład kawę z masłem. Używana w Wietnamie robusta ma mniej tłuszczu niż arabika. Masło pozwala wyciągnąć więc z kawy nuty, które normalnie trudno jest wyczuć. Jeśli zapuścisz się jeszcze głębiej, odkryjesz też kawę z żółtkiem, przepyszną. Żółtko ubite jest z cukrem na kokelmogel, a kawa idealnie równoważy jego słodycz. Kawę parzy się albo tradycyjnie, tak jak Tapani w najstarszej kawiarni w Saigonie. Zmielona kawa jest tutaj zalewana gorącą kawą, po to, by napój był możliwie mocny. Najczęściej jednak korzysta się z metalowego zaparzacza. Wymyślili go Francuzi po to, by nie tarabanić się z wielkim dzbankiem. Fin zalewa się wodą od góry i czeka, aż kawa przesączy się do szklanki pod nim. Kawa w Wietnamie to nie jest jednak tylko kultura, ale też gigantyczny biznes. Szacuje się, że kawowce zajmują tutaj około 600 000 hektarów ziemi. Są takie miejsca, na przykład ta prowincja, w której jesteśmy teraz, Da Klac, w której robusta i handel nią stanowi 30% lokalnego PKB. Wietnam jest drugim po Brazylii, największym eksporterem kawy, a handel nią przynosi tu rocznie około 3 miliardów dolarów zysku. I chociaż liczby te są całkiem imponujące, to jest też trochę tak, że od środka ten kawowy biznes to nie jest wcale taki najłatwiejszy kawałek chleba. Tutaj w Wietnamie większością upraw zarządzają raczej niewielkie gospodarstwa, takie rodzinne biznesy. Szacuje się, że jest ich ponad 640 000. Małe, prowadzone na niewielką skalę działalności są najczęściej tymi, które są najmniej odporne na wszelkie wielkorynkowe fluktuacje. Khi mà mình chăm sóc mà bằng cái phân vô cơ á, hay còn gọi là hóa học á, thì năm nay được mùa thì sang năm mất mùa. Đó. Còn mình mà chăm sóc bằng sử dụng bằng phân hữu cơ á, đó thì nó ổn định hơn. Còn cái vấn đề về nắng hạn á. Pan Wong jest wyjątkiem. Prowadzi działalność na sporą skalę, a dodatkowo w przeciwieństwie do większości gospodarstw stosuje metody rolnictwa ekologicznego. Regułą jest raczej intensywna gospodarka, która może prowadzić do wyjaławiania gleby lub problemów z nawadnianiem. Problemy z uprawą kawy w Wietnamie istnieją, ale jak na razie nie mają skali, która sprawiałaby, że są one nie do uniesienia. Có nghĩa là nó bị tình trạng là thiếu nước. Vì thế là năng suất nó cũng kém. Thậm chí là nặng quá là cây nó bị chết. But the main water for coffee is from here. Vietnamese government, they build a dam to connect, to connect the lake to the coffee tree, coffee farm.
And when the coffee have no enough water, they will release the water from here to the coffee tree for them. That's for the farmer. Trồng những cái cây này, cái thứ nhất đó là mình tận dụng mình trồng nó che bóng mát. Na plantacjach, na których rośnie kawowiec, sadzi się różne inne drzewa. Drzewa, które są wysokie i które kawowce będą ocieniać. Dzięki temu kawowce mają cień, jest im zimniej, lepiej rosną. Po drugie, mamy lepszą retencję wody na plantacji, a po trzecie, dla farmera, który uprawia taką plantację i jest właścicielem takiego terenu, może zdywersyfikować zasób tych rzeczy, które sprzedaje, czyli sprzedawać nie tylko kawę, ale też na przykład pieprz, jackfruty, duriany, mango czy inne owoce. W pozostałej części pasa kawowego sytuacja nie jest jednak aż tak różowa. Kłopoty ma przede wszystkim arabika, która jest rośliną trudniejszą w uprawie. W pasie kawowym robi się po prostu za ciepło i arabika ma z tym ciepłem większy problem niż robusta, przez to, że jest bardziej wrażliwą rośliną. Ona potrzebuje trochę chłodniejszych temperatur, z tej przyczyny to właśnie arabikę uprawia się raczej na górskich wzgórzach. Rozwiązanie tego problemu jest takie, że im cieplej się robi, tym wyżej można przenosić plantację, natomiast taki proceder nie może się dziać w nieskończoność i badacze ostrzegają już od kilku ładnych lat, że ta część terenów, na których arabika jest dzisiaj uprawiana, może w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat stawać się bezużyteczna i ta bezużyteczność będzie dotyczyć całkiem sporej części tych terenów. Mówi się nawet o 50% terenów, na których arabika uprawiana jest obecnie. Wyższa temperatura to też niestety więcej szkodników, na przykład grzybów i insektów. I z kolei tutaj znowu robusta wygrywa w starciu z arabiką z takiej nieoczekiwanej przyczyny, to znaczy między innymi dlatego, że w robuście jest więcej kofeiny, a kofeina podtruwa niektóre insekty i niektóre szkodniki. Sektor tej wysokojakościowej kawy, który skupia się przede wszystkim na arabice, dość desperacko stara się znaleźć rozwiązanie dla wszystkich tych problemów. Sam Starbucks zainwestował $500 miliarda w fundusz, który ma wspierać zrównoważoną produkcję kawy i poszukiwanie takich odmian arabiki, które będą odporne i na temperaturę, i na szkodniki. Howard Schultz, czyli były CEO Starbucksa, w wywiadzie dla Times stwierdził, że poszukiwanie tych nowych odmian arabiki jest koniecznością, bo szerokie grono konsumentów po prostu się na robustę nie przerzuci. Szczerze, to ja sama nie do końca rozumiem takie podejście, bo będąc tutaj i pijąc robustę, mam totalnie przekonanie, że to jest ten typ kawy, który mógłby zawojować świat. I piciu kawy tutaj towarzyszy ogromna kultura. Tutejsi plantatorzy są pasjonatami kawy, oni dbają o te swoje uprawy, kochają kawę. Nie ma tutaj takiego podejścia na zasadzie wyhodujmy beznadziejne ziarna, bo one i tak skończą w beznadziejnym produkcie. Wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy w trakcie kręcenia tego filmu, pytały nas, jak tę kawę sprzedać na zachodzie, tylko nie jako tani wypełniacz, tylko jako taką porządną, dobrą kawę. Co zrobić, żeby konsumenci z zagranicy mieli świadomość, co Wietnamczycy są w stanie im zaoferować? Z tą kawą, którą pijemy dzisiaj i którą znamy dzisiaj, najprawdopodobniej na zdrowie. Najprawdopodobniej będziemy mieć problem. Mówi się, że do 2050 roku zapotrzebowanie na nią może nawet wzrosnąć dwukrotnie, a niewiele wskazuje na to, żeby moce produkcyjne miały nadążyć za takim popytem. Być może więc kawa z takiego napoju, który pijemy nieraz bezmyślnie, który nam towarzyszy na co dzień, stanie się dobrem, które jest bardziej luksusowe. I kto wie, czy taka sytuacja nie otworzy nas, nie zmusi nas do skosztowania robusty i do otwarcia się na jej picie. W moich oczach byłoby to całkiem zabawnym chichotem historii, gdyby ta kawa, która 200 lat temu została tutaj sprowadzona jako coś zupełnie obcego i wręcz niechcianego, wróciła po takim czasie tam, skąd przyszła, czyli do Europy, z tym, że tym razem na wietnamskich zasadach. I kto wie, czy nie będziemy wkrótce pić kawy, tak jak Wietnamczycy. Cà phê đen đá nó chỉ có thành phần lớn của chủ vẫn là Robusta. Ice black coffee Robusta. Typical. Yeah. Original one.